Poczekaj, jeszcze zjeść. Posekam trochę, nie? Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Lecimy do Seulu. W końcu jestem już na Somyeon. Za chwilę będę się kierowała na Busan-yok, czyli na stację o 8:20. Wyruszamy pociągiem do Seulu. Tam się spotkamy z Natalią i będę głosowała. Mam nadzieję, że się spotkamy właśnie na miejscu, gdzie będę głosowała i potem będziemy zwiedzać troszeczkę Seul. Mam nadzieję, że Wam ta wycieczka się spodoba i zobaczymy, co zobaczymy. Mam w planie pojechać na Seongsu, bo jest to teraz taka hot miejscówka w Seulu i chciałabym zobaczyć, jak to ogólnie wygląda w stolicy. Może Was zaciekawić, jak dostać się na stację. Wysiadamy z metra i kierujemy się w kierunku KTX SRT i to jest wyjście numer 6, więc nie jest to wcale skomplikowane. 6 jest od razu tutaj. Są też inne przejścia, ale myślę, że ten jest najbliższy. Jeszcze jest takie przejście, gdzie po prostu jedziemy na takim pasie, ale tym razem chodźcie do głównego wejścia. Jakaś muzyka w ogóle tam leci, więc zobaczymy, co to wygrywają dzisiaj koło Busan Station. Oczywiście znak Busan-yok, czyli Busan Station. Pełno schodów, ale nie przejmujcie się, wszędzie są windy i ogólnie jakieś podesty dla niepełnosprawnych lub dla osób starszych, więc o to przejmować się nie musimy. Też oczywiście dla informacji pamiętajmy, że są darmowe toalety oraz restauracje, kawiarnie, więc jeżeli potrzebujecie kawy na drogę, wodę, albo coś spróbować zjeść, to polecam skorzystać z restauracji na Busan Station. My kierujemy się, bo już niedługo mam pociąg i lecimy. Widzicie od razu główne wejście numer 7. Możecie się na spokojnie kierować innymi wejściami. Tu dla informacji jest pełna mapa. Lecimy dalej. Po prawej stronie od wejścia numer 7 znajdują się, poczekajcie, to jest tablice oraz możliwość kupna biletów, a my się kierujemy na lewo, jako że ja już mam bilet i jest hala odpraw, przylotów, pociągów, więc jest naprawdę ogromna. U góry znajdują się restauracje, kawiarnie, tutaj też różne sklepiki i jak po prawej mamy tą wielką halę, gdzie możecie sobie usiąść i poczekać na Wasz pociąg, to po lewej są łazienki darmowe, tylko trzeba pamiętać, że mogą być kolejki, a my kierujemy się do hali z peronami. A jeżeli ktoś by się pytał, to parking jest przy wyjściu numer 8 przed halą z peronami. Jesteśmy w pociągu. Udało mi się wyruszyć, z czego jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słyszycie, bo staramy się być cicho, chociaż rozmawiam do mikrofonu, ale super. Jest jak na razie ciemno, bo jesteśmy w tunelu, więc liczę, że będą jakieś ładne widoki, chociaż z tego co kojarzę w drodze do Seulu nie ma tego za dużo, bo w większości jedziemy jednak tunelami. Dobra, bardzo prosto w ogóle się dostać z samego metra do Busan-yok. Wszystko jest oznaczone, każdy pociąg także ma informacje o tym, jakie miejsce, jaki wagon i ogólnie też są informacje wywieszone na tablicach, w którą stronę, do którego wagonu, więc spójrzcie na to bo można się pomylić i wtedy przejść kawał drogi i się spóźnić. Poczekaj, jeszcze zdjęcie zrobię, że jestem w Seulu. A, nie... Spoko.
Co tam? No właśnie. Patrz, będziemy teraz się nagrywać. No. To mnie trochę pocieszyło, nie? Bo ja tam nie musieli. Będziesz Jesteśmy teraz przy Gyeongbokgung wejściu głównym. Ostatni raz jak tutaj byłam, to było to, kiedy tą bramę otwierali, bo ona wcześniej była zamknięta, bo robili w ogóle ten cały plac i tą całą ulicę, a teraz idziemy coś zjeść z Natalią, bo trzeba. Natalia jest dzisiaj na smoothie, ja co prawda po kawy nie piłam. Jeszcze kawy nie piłaś? No to tym bardziej. No właśnie. A ja za to najadłam się tyle wieczorem, że wcale aż tak mocno nie czuję głodu. I teraz jesteśmy ogólnie w tym miejscu, gdzie najczęściej są protesty. Na szczęście, jeszcze raz na szczęście. Dobrze, że jesteśmy przed wyborami, więc raczej nie ma na co protestować. Więc jest cisza. Jeszcze. No. Zobaczymy, ile pożyje ten nasz nowy prezydent, chociaż chciałam powiedzieć, że demokratyczni prezydenci wytrzymują swoje kadencje. Jak na razie to prawa strona, czyli Power Party, ta czerwona linia, to raczej nie dożywała swojej kolejnej kadencji. Większość została odwołana. Mówimy tutaj o Park Geun-hye oraz poprzednim prezydencie. A tutaj mamy postać jedną z ważniejszych w historii Korei, czyli król Sejong, który ogólnie wymyślił Hangul, raczej dał swoim podwładnym, żeby uprościli trochę język oraz piśmiennictwo w Korei. Przywitajcie się z Natalią. Zapraszam na jej kanał. To jest kaszanka. Ja myślałam, że to jest soft tofu. Dubu. Nie, to nadal. Spójrzcie, mamy wyszły na miasto. Dzieci są w domu, więc mamy asashi, czyli to jest japońskie dry, super dry piwko, więc sobie wypijemy, ale na pół, żeby nie było. Wow. Nie jestem fanką soby, a tym bardziej z czosnkiem. Smacznego. No. Trochę się naczekałyśmy, co? W przeciwieństwie do Busan, w Busan u góry jest napisana numeracja, a w Seulu numeracja jest na drzwiach, więc jeżeli byście szukali kiedykolwiek, to szukajcie na drzwiach, żeby dostawać się najszybciej do swojego miejsca. Lecimy teraz z Natalią do Lasu Seulskiego. To jest taki bardzo duży park, w miarę duży, gdzie większość Koreańczyków tu w Seulu odpoczywa sobie. To jest miejsce spotkań par, ale także właśnie miejsce, żeby skorzystać z kawy, jakichś takich sklepików. Co prawda byłyśmy razem na Songsu, ale mi się tam troszkę nie podobało z bardzo dużej przyczyny. Za dużo ludzi tam było. Trzeba się przepychać albo stać w kolejkach, żeby wejść do jakiegoś pop-up store'u. Widziałam Tamborin. Tamborin to jest ogólnie sklep, gdzie można kupić sobie perfumy, z tego co kojarzę. Kiedyś przeglądałam, bo słyszałam, że naprawdę fajne są. Chociaż opakowanie mi przypominały Maisona Margiela, ale
wiecie co, kolejka była tam chyba na 30 osób, więc stwierdziłyśmy, że nie idziemy. Przeszłyśmy uliczką i powiedziałyśmy sobie, idziemy do seulskiego lasu. Tam można wziąć sobie kawę, posiedzieć, pogadać na spokojnie. Jako że ładna jest pogoda, chociaż trochę wieje, ale jest ładna pogoda. To jest najważniejsze. Jak myśmy byli pierwszy raz w Seulu, to moje dziecko było załamane. No, gdzie? Masz porównywanie też kamery? Musisz mieć, nie? Trochę przypomina około. Wiesz, ale też Polacy mają. Słuchajcie, dzisiaj jestem tą oprowadzającą. Właśnie Natalia zdradziła, że nigdy tutaj nie była. Ja byłam tutaj z moją kumpelą i nawet mam z tego vlog. Jeżeli macie ochotę, to sobie zobaczcie. Idziemy teraz zobaczyć gdzieś kawiarnię. Trzeba coś wypić, jakąś kawę, się pobudzić troszeczkę. A jest właśnie niedaleko tego całego miejsca spotkań. Uliczka z ładnymi kawiarniami, jest tego mnóstwo, więc liczymy, że nie będziemy musieli stać w kolejce. Dobra, ja mam w ogóle coś z marakują, a ty co masz? Ja mam Yum Z kondensowanym mlekiem, nie? Ja mam Ice z passion fruit. A, Jezu, już biorę. Już ręka mi się... Słuchajcie, pożegnam się z Natalią, którą chciałabym tutaj serdecznie pozdrowić, bo pewnie będzie oglądała ten filmik. Dziękuję jej bardzo serdecznie za towarzystwo. Naprawdę fajnie było. Szkoda, że tak daleko od siebie mieszkamy, bo pewnie jeszcze nie raz byśmy się skusiły na spotkanie, bo nawet się na tyle zagadaliśmy, że nie pomyśleliśmy, że ma niedługo pociąg powrotny do siebie i po prostu no tak głupio wyszło, że teraz śpieszy się na pociąg powrotny. Ja mam dopiero o 19:40, więc pomyślałam, że idę sobie na spacer i jestem teraz troszkę cichszej okolicy, co mnie bardzo cieszy, dlatego że na tym Songsu było naprawdę dużo ludzi, bardzo tak tłoczno, głośno, a tutaj jest już troszeczkę ciszej. Widzę, że tu w ogóle tędy przechodziłam kiedyś, kiedy byłam chyba tutaj z moimi siostrami i z moim mężem, bo kojarzę w ogóle to miejsce i niedaleko chyba jest Imart. No tak mi się właśnie kojarzy. Mieliśmy nawet niedaleko hotel stąd, tak coś czuję, że to jest to miejsce. Jest tutaj też rzeka, którą kojarzycie, nieraz wam o niej mówiłam. Piękna rzeczka, bardzo popularne miejsce i w ogóle ta rzeka idzie przez cały Seul. Ja trochę żałuję, że w Busan takiego miejsca nie mam, bo to naprawdę można chodzić i no po prostu się nie nudzi. Nie nudzi, bo to jest naprawdę długa rzeczka. Ja teraz idę w takie inne miejsce, które byłam także ostatnio i tak pomyślałam, że czemu by nie, żeby tutaj także, żeby po prostu nie zajść w to samo miejsce na spacerek, które znam, dlatego że obawiam się, że mogłabym nie zdążyć na mój pociąg powrotny za to. To by była niezła historia. Także muszę wam powiedzieć, że rozmawiając z Natalią, obydwie zgodziłyśmy się, że raczej w Seulu byśmy nie mogły mieszkać. Ja nie wyobrażam sobie tutaj mieszkać, ale czasami fajnie przyjechać właśnie pozwiedzać. Myślę, że musiałabym mieć tak jeden dzień w Seulu, to jest oczywiście za mało, więc jakbym miała kiedyś jeszcze okazję tak zostać chociaż na 2-3 dni, żeby jeszcze troszkę pozwiedzać, pochodzić po uliczkach, po tych takich mniej znanych, bo ja bardzo lubię na przykład po takich starych uliczkach chodzić, to dużo fajniej bym się czuła i chciałabym tutaj pochodzić, ale no niestety tak bywa, że muszę wracać dzisiaj do domu. Jutro mój mąż pracuje, a na więcej nie mogłam sobie pozwolić. No, ale fajna przygoda, cieszę się, że tu jestem.
John Mio, bo tak właśnie nazywa się to miejsce. Jest miejscem, gdzie koreański król kiedyś się modlił. Ciężko to wytłumaczyć tak na polski, bo to nie jest do końca kapliczka. Można by powiedzieć kapliczka, ale kapliczka raczej jest mała, kościół też nie. Po angielsku tłumaczymy to shrine, ale po polsku no trudno mi to przetłumaczyć, ale tak jak mówię, jest to takie miejsce modlitewne dla króla. Kiedyś takim miejscem było. Teraz my idziemy dookoła, bo ja już Wam pokazywałam i byliśmy właśnie w środku, więc jeżeli nie widzieliście tego vloga, to Was serdecznie zapraszam. A teraz idziemy sobie dookoła, bo tutaj też jest takie popularne w miarę chyba miejsce. Nie wiem, dzisiaj się skupiłyśmy strasznie na tym Songsu, a tutaj w okolicy naprawdę fajna jest miejscowa, żeby także pozwiedzać. Dobra, teraz wchodzimy do tej takiej uliczki bardziej popularnej. Jak widzicie, nawet jest zamknięta ulica, nie można wjeżdżać samochodami, więc można sobie chodzić po ulicy. Wszystko znajduje się wokół tego muru, więc warto się przejść. Strasznie dużo osób tu chodzi. Są sklepiki, kawiarnie, a la pocha, coś takiego typu, czyli te takie stoliczki razem z krzesełkami specyficzne dla koreańskich takich restauracyjek ulicznych. Jak wyglądają popularne miejsca w Korei, tam gdzie jest ogromna kolejka. To jest takie typowe wyznacznik popularnego miejsca, gdzie każdy chce pójść coś zjeść albo czegoś się napić, ale trzeba przyznać, że to jest ogromna różnica między Polakami, a samymi Koreańczykami. Ja chyba do tej pory nie poznałam jeszcze żadnej Polki czy Polaka, którzy by wytrzymali w kolejce dłużej niż pół godziny. No jeszcze do tak pół godziny to myślę, że na spokojnie, jeżeli to jest naprawdę fajne miejsce, ale powyżej to chyba nie za bardzo. A tutaj wydaje mi się, że mogą stać nawet po 2 godziny. Mój mąż chyba nigdy nie lubiał stać, bo to też oczywiście nie generalizujmy, każdy jest inny. Mówimy o większości takiej procentowej. Mój mąż raczej nie jest fanem stania w kolejce, ale chyba kiedyś w taki sposób także chodził do restauracji. Tutaj też się uważa tak, że jeżeli jest długa kolejka i najczęściej właśnie coś ciekawego do picia, do zjedzenia albo na przykład ciekawe miejsce do zdjęć musi nam wynagrodzić to, że czekaliśmy na przykład godzinę, 1,5 godziny w kolejce, więc coś za coś, jak to się mówi, nie? No i muszę Wam się też przyznać bez bicia, że od kiedy zamieszkałam w Korei, ta tolerancja na kolejki u mnie się także zwiększyła i dużo częściej potrafię poczekać troszeczkę dłużej na swoją kolej niż na przykład w Polsce. W Polsce mi się wydawało, że właśnie jak była gdzieś długa kolejka, to oznaczało, że nie idziemy, nie ma co marnować czasu, szukamy drugiego miejsca, a tu myślę, że ta tolerancja właśnie się zmieniła na tyle, że potrafię poczekać te 30 minut, niż na przykład wycofać się i pójść gdzieś indziej. Widzę, że takie miejsce, które chciałam kiedyś zobaczyć, właśnie jak może nie były kwitnące wiśnie, ale na jesień to mamy pałac, w którym jeszcze nigdy nie byłam, ale jest w remoncie. Pokażę Wam za chwilę. Za to jest kawiarnia, pijalnia herbaty. Spotkałam się razem z Klaudią pierwszy raz. Jakieś remonty są w tym miejscu, małe uliczki, małe domki, niskie domki, więc ciekawe miejsce. Widać, że sporo rzeczy się tu remontuje, sporo rzeczy już zostało wyremontowanych i ciekawie wygląda. Strasznie dużo osób się tutaj przechadza. Jest to miejsce z hanukami, z sklepikami, restauracjami. Ciekawe miejsce, pierwszy raz tu jestem w ogóle.
ogóle w jakąś uliczkę, gdzie nie ma prawie w ogóle ludzi, jest cisza i nawet ptaki słychać. Chyba nawet słyszałam język polski, ale nie odwrócili się, nie byłam pewna, więc nawet nie zagadywałam, bo by było głupio po prostu. Teraz sporo się Polaków tutaj kręci. O, Kim, studio robienia tych biżuterii. W ogóle drewniane, piękne drzwi, dachy, takie stare. Tu chyba Bukchon Hanok Village. My jesteśmy tutaj niedaleko, aż nie wiedziałam, że zaszłam, a szłam z tamtej strony, tam jeszcze nie ma i tu pod górę idąc i gubiąc się w tych uliczkach, ale niestety to już nie jest czas na chodzenie po Bukchon Hanok Village. Przez to, że bardzo dużo turystów było w Bukchon Hanok Village i niestety, jakby to powiedzieć, nie zagłuszali, a po prostu byli za głośni. No. Za głośni byli wszyscy, dlatego też została możliwość zablokowana chodzenia w weekendy, z tego co pamiętam. Nie wolno turystom chodzić w weekendy do Bukchon Hanok Village i także po godzinie, z tego co pamiętam, 17. Zapiszę Wam na dole, w jakich godzinach nie wolno chodzić po Bukchon Hanok Village i w jakie dni nie wolno także, więc przeczytajcie. Ktoś się pytał w Seulu, jakby ktoś się pytał w Seulu, także jest Aramdaeun-kage, jedno niedaleko pałacu głównego. Jak szłyśmy z Natalią, to słyszałyśmy jakieś odgłosy. Czy jestem przykładem frasobliwego podróżnika, który wchodzi w uliczki, które nie powinien iść, kiedy się śpieszy na pociąg? Tak, bardzo możliwe, ale jest tyle tutaj takich fajnych, ciekawych uliczek, takich oświetlonych, z fajnymi wystawami, z muzyką, z restauracjami, że aż nie mogę się powstrzymać. I potem będę biegała do pociągu jak Natalia do swojego, no po prostu klasyka klasyki. Dajcie znać, czy wy też tacy jesteście, że jak podróżujecie, to nie możecie się powstrzymać, no bo jak się patrzy na takie stare sklepy jak tutaj, to się po prostu chce tam zajrzeć, chce się zobaczyć, ale się nie ma czasu i na tym wszystkim się kończy. Duża różnica jest między Seulem a Busanem. No tutaj widać, że to życie tak bardzo mocno tętni. Każdego dnia, o każdej porze. No w Busan tak do końca nie ma, nie? Trzeba wejść w odpowiednie uliczki, w odpowiednie miejsca. Wtedy to tak tętni, ale tutaj wydaje się, że to miasto w całości tak tętni. O, świątynia. Znowu to robię. Może jesteśmy koło świątyni, nie tylko lampiony, ale także sklepy z akcesoriami do obrządków buddystycznych, można tak powiedzieć. Myślę, że tak, z figurkami, ze strojami, z jakimiś czarkami. Całkiem sporo. I tam świątynia. Tak między nami, ale metro w Seulu mnie przeraża. Tak jak w Busan mamy te 5 linii, które wcale nie rozbiegają się w takie zakamarki Busanu, to na przykład w Seulu ich jest ogrom i te linie są długie, skomplikowane, łączą się między sobą w dziwnych miejscach i najlepsze to jest to, że tak jak w Busan nie mamy takiej długiej przestrzeni do przesiadki, to tak tutaj w Seulu jak się przesiadamy, to trzeba naprawdę uważać, żeby wejść w odpowiednie metro, pójść w odpowiednią stronę. I ja nawet kiedyś zgubiłam się w przejściu dla pieszych w Warszawie, kiedy raz miałam okazję tam pracować, więc powiem Wam szczerze, nie dziwię się, że Seul mnie przeraża tą ilością, wielkością, chociaż, tak jak wspomniałam Wam wcześniej, jest naprawdę przyjemne, jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu, żeby przyjechać od czasu do czasu. Jestem naprawdę
zszokowana, że to miejsce mi się tak podoba, chociaż tak jak wspomniała i Natalia i ja, raczej bym nie mogła tam mieszkać. Od czasu do czasu jak najbardziej, ale tak, żeby mieszkać, pracować, żyć, wychowywać moje dziecko, to jednak cieszę się, że wybraliśmy na swoje miejsce Busan. No i jestem już prawie w domu. Dojechałam, miałam małe przeboje z biletami. Ogólnie myślałam, że nie zdążę i okaże się, że nie będę mogła wrócić bez taksówki, ale udało się. Bo wiecie, tutaj metro kończy jazdę o 24, a później już jest i późno z autobusami i ciężko jest z metrem, więc jak nie zdążymy, to trzeba brać taksówkę, ale udało mi się. Jestem zadowolona. Fajnie było. Naprawdę dobrze się wybawiłam. Jeszcze tutaj ludzie w ogóle chodzą. O tej godzinie ja już padam, a wiem, że jutro rano muszę wstać i odprowadzić Eliasza, więc jak tylko odprowadzę Eliasza, później będzie dzień odpoczynku, regeneracji po całym dniu chodzenia. Zrobiłam prawie 21 000 kilometrów. Nie kilometrów, tak chciałabyś 21 000 kilometrów. Zrobiłam 21 000 kroków, więc naprawdę ładny wynik. I teraz do domku, dlatego też chciałam się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo, że byliście razem ze mną. Dajcie znać, jeżeli Wam się podobał. Like, subskrypcja kanału zawsze jest mile widziana, więc zapraszam, bo takich materiałów i innych będzie dużo więcej na moim kanale. Będziemy się słyszeć już niebawem. Jeszcze nie wiem, jak te vlogi wszystkie wyjdą, czy z tego Seulu będzie jeden vlog, czy połączymy go z innym. Nie wiem, ale dam Wam znać. Do usłyszenia.